Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Kosiń, prowadzę gabinet Puzzle, Szkolenia i Terapia. Zajmuję się oprócz wsparciem rodzin i samych dzieciaków, także webinarami. To dla tych, którzy mnie nie znają albo którzy dzisiaj dopiero dołączyli do mojej grupy. Moi drodzy, oprócz tego, że często się z Wami spotykam, odpisuję i tworzę różne grafiki dla Was, żeby szerzyć i jakby pomagać w zrozumieniu spektrum autyzmu. Jestem także autorką 2 książek, mianowicie Puzzle autyzmu, jak je ułożyć. Ta za mną i druga Niedoskonała doskonałość, gdyby ktoś miał chęć poznać szerzej właśnie te zagadnienia. A tematem dzisiejszego spotkania jest, jak wytłumaczyć ludziom, czym jest spektrum autyzmu. Wydawałoby się, że jest to bardzo prosty i oczywisty temat, ale zgłębiając go, moi drodzy, okazuje się, że wcale to takie oczywiste nie jest. Nie jest zarówno dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu, jak i społeczeństwa, bo niestety mamy taką tendencję jako społeczeństwo, że wydaje nam się, że wiemy i jesteśmy nieomylni. Nie przyznajemy się do tego, że może czegoś nie wiemy, albo ta nasza wiedza jest nie do końca jakby obszerna i pełna w danym zakresie, ale jednocześnie nie szukamy też odpowiedzi na pogłębianie tej wiedzy. I właśnie w tym celu dzisiaj się spotykamy, aby zrozumieć, jak lepiej informować otoczenie, ale także jak samemu sobie pomagać i wspierać właśnie nasze dzieciaki. Moi drodzy, zacznijmy przede wszystkim od samego początku, czyli od tego, aby sobie uświadomić bardzo istotną kwestię, jakim jest fakt niestety nadal bardzo powszechny, a więc stereotypy dotyczące spektrum autyzmu. Niestety tych stereotypów jest cała masa jeszcze, mimo że nieustannie pojawiają się różne grafiki, webinary na temat właśnie szerzące informacje, czym to spektrum autyzmu rzeczywiście jest. Niemniej jednak nadal gdzieś jakby pokutują te błędne tak naprawdę opinie na temat spektrum autyzmu. Moi drodzy, przede wszystkim spróbujmy jakby zrozumieć, że ludzie otaczający nas, tak, czyli ludzie z naszego otoczenia, nasi rodzice, nasi teściowie, sąsiedzi, siostra, brat, sąsiadka, to są ludzie, którzy mogą nie wiedzieć, czym jest spektrum autyzmu, tak? Nie zakładajmy, że jakby przez to, że są różne kampanie i jakby coraz więcej tych dzieci taką diagnozę posiada, to zakładamy, że jednak oni powinni wiedzieć, czym jest spektrum autyzmu. Niestety to tak nie działa i niestety nie zawsze jest tak, że dana osoba, babcia, teściowa, sąsiad, mieli w ogóle kiedykolwiek kontakt z dzieckiem czy z osobą w spektrum autyzmu. Stąd mogą nie wiedzieć po prostu, czym to spektrum jest. Oczywiście sam fakt, że mogą mieć bardzo ograniczone, ale też wypaczone pojęcie o tym, czym jest samo spektrum i w ogóle nie mieć jakby takiej komplementarnej, podstawowej wiedzy na temat tego, z czym tak naprawdę mierzą się dzieci, młodzież czy młode osoby dorosłe w spektrum autyzmu. Dlatego, że ktoś ewentualnie widział coś w sklepie, kogoś w sklepie, kto zachowywał się niewłaściwie i jakby stworzył sobie już obraz w całej populacji osób w spektrum autyzmu. To znaczy, że takie osoby właśnie myślą bardzo mocno stereotypowo, prawda, na temat spektrum, bo gdzieś coś usłyszały, bo gdzieś coś zobaczyły i stworzyły sobie obraz na podstawie jednego dziecka, które widziała dana osoba w sklepie albo w autobusie. Niestety nadal zdarza się tak, że najbliższa rodzina, tak, i tutaj mamy na myśli w kontekście rodziców dziecka w spektrum autyzmu, a więc rodzice, czyli dziadkowie dziecka, albo rodzeństwo rodziców, czyli wujkowie i ciocie danego dziecka, bardzo często jakby sami wykluczają taką ewentualność, że to dziecko w mojej rodzinie może być chore. Bo nadal cały czas powiela się ta kwestia, że spektrum autyzmu to choroba. W związku z tym oni cały czas wkładają w głowę rodzicom, że nie wymyślajcie, przecież to dziecko dobrze się zachowuje, no zobacz jak ono pięknie czyta, jak ono pięknie mówi, tak? Nie wydziwiajcie, nie kombinujcie, tak? Tylko pozwólcie temu dziecku normalnie żyć. Tak naprawdę, moi drodzy, wynika to po pierwsze z niewiedzy,
dotyczącej spektrum autyzmu, po drugie z lęku i po trzecie ze wstydu. E, Taką mamy niestety ludzką mentalność. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że na przykład taka babcia nie będzie chciała iść z wnuczkiem w spektrum autyzmu, który albo piszczy, albo macha rękami, na przykład do kościoła. No bo co powie ksiądz, co powie sąsiadka, co powie pani, która będzie siedziała koło mnie w kościele, rozniesie się, że on jest jakiś dziwny, głupi, nienormalny i tak dalej, tak? Więc taka babcia się będzie wstydziła, no bo ona taka porządna i w ogóle, a tu przychodzi z takim nie wiadomo kim do kościoła. Z drugiej strony sam lęk, który przemawia przez, już nie mówię o samych rodzicach, bo to w kwestii diagnozy, kiedyś Wam już o tym opowiadałam, ale w kwestii właśnie tego, że ciocia, wujek, babcia, dziadek boją się o samych siebie, w znaczeniu takim, że jak ja temu podołam, ja nie wiem jak mu pomóc, ja boję się, żeby mu na przykład nie wyrządzić krzywdy, nie wiem jak z nią rozmawiać, bo ja nie rozumiem czego albo co przez swoje zachowanie to dziecko chce mi powiedzieć, więc mnóstwo tych komponentów składa się na to, że rzeczywiście najbliższa rodzina bardzo często wycofuje się z życia tej rodziny, w której dziecko ze spektrum się znajduje, a tym samym rozluźniają się oczywiście więzi rodzinne. Szczegółowo o tym opowiadałam Wam o tym na webinarze dotyczącym właśnie wsparcia rodziców, ale także o wypaleniu rodzicielskim, tak? Jak macie ochotę odsłuchać ten webinar, to możecie znaleźć go na moim YouTubie, który również funkcjonuje pod nazwą Puzzle Szkolenia i Terapia, albo na mojej stronie www.puzzleszkolenia.eu. Tam również ten webinar jest zostawiony i nagrany, gdyby ktoś chciał zgłębić tę wiedzę, bo dzisiaj nie będziemy jakby ciągle powtarzać tego samego. Moi drodzy, kolejna kwestia to jest to, że właśnie cały czas jakby powielana jest ta kwestia, że dzieci w spektrum autyzmu to one są chore, prawda? Natomiast my musimy pojąć, jakby ciągle to powtarzam nieustannie, że mając dziecko w spektrum autyzmu, często rodzice mierzą się właśnie z takim podejściem społeczeństwa, tak? Czyli ze wzrokiem, z takimi spojrzeniami, niemymi komentarzami tak naprawdę, jak dwie panie są na zakupach gdzieś w okolicy tego dziecka i tej mamy i szepczą między sobą, tak, że ale on jest dziwny, o matko, jak on się zachowuje, jak on jest niewort, jak on jest niegrzeczny, no ja to bym mu pokazała, albo ja niewyobrażalne, żeby jak ja miałam małe dzieci, to żeby to tak było. I wiele różnych takich komentarzy się słyszy. I moi drodzy, jeżeli są wśród nas tutaj dzisiaj rodzice, to gwarantuję, że każdy z nich miał choćby jedną taką sytuację, z którą właśnie musiał się mierzyć pod kątem tego, że ktoś coś szeptał, ktoś się dziwnie patrzył i komentował właśnie zachowanie dziecka. Moi drodzy, podkreślam raz jeszcze i będę to powtarzała do skutku, że spektrum autyzmu nie jest chorobą. Spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym, a więc tym, co dotyczy nieprawidłowości, albo nawet nie tyle nieprawidłowości, co odmiennej struktury, a tym samym innego funkcjonowania struktur korowych i innych obszarów w całym mózgowiu, co jednocześnie przekłada się na to, że osoby w spektrum autyzmu, których mózg jest zbudowany nieco inaczej niż osób neurotypowych, po prostu funkcjonują inaczej, ze względu na to, że wszystkie operacje, które odbywają się na poziomie mózgu, po prostu przebiegają trochę inaczej niż w przypadku osób neurotypowych. Pamiętajcie też, że zanim kiedykolwiek zaczniecie komukolwiek tłumaczyć, czym jest spektrum autyzmu, albo przekonywać do czegoś, to musicie sami sobie uświadomić, czym to spektrum jest. Chodzi o to, moi drodzy, że im więcej wiemy jako rodzice, im więcej potrafimy powiedzieć na temat spektrum autyzmu, tym jest nam łatwiej przekazać tę wiedzę po prostu innym osobom. Tutaj, zanim oczywiście zaczniemy tłumaczyć, z jakimi to trudnościami się nasze dziecko boryka, musimy rozumieć, moi drodzy, jak funkcjonuje nasze dziecko, prawda? Musimy wiedzieć, jak pewne objawy wynikające ze spektrum kierują życiem, rozwojem i funkcjonowaniem dziecka. Jak to zrozumiemy i sami jesteśmy w stanie odczytywać komunikaty, które płyną z zachowania naszego dziecka bardzo często, dopiero jesteśmy w stanie tłumaczyć to całej reszcie świata. Wtedy możemy rzeczywiście pokazywać, z jakimi trudnościami dziecko się mierzy. Moi drodzy, wyjaśniamy też wszystkim dookoła, że spektrum autyzmu to takie spektrum zachowań, tak? Każda osoba z taką diagnozą
ma zupełnie inny obraz kliniczny pod względem i nasilenia objawów, pod względem objawów, ale także pod względem mocnych stron i pod względem wielkiego potencjału. Moi drodzy, właśnie te stereotypy, o których wcześniej powiedziałam, pokutują jeszcze długo, długo będą pokutować prawdopodobnie, ale ja chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, dzieciaki w spektrum autyzmu, one mają ogromny potencjał poznawczy. Natomiast te zakłócenia właśnie na poziomie niektórych obszarów korowych, szczególnie tych motorycznych, które są ściśle powiązane i przylegające na przykład do ośrodków mowy, uniemożliwiają, utrudniają, zakłócają właśnie możliwość choćby z dostosowaniem takich ruchów celowych. A ruchami celowymi są także między innymi artykulatory, prawda? To, że moja rączka odpowiednio pracuje, to, że moja nóżka odpowiednio pracuje. Skoro na tej drodze takiej koordynacji i współpracy motoryczno-czuciowej dziecko ma kłopot, to nie oczekujmy, że dziecko będzie pięknie na przykład pisało, albo będzie pięknie wskazywało palcem, albo będzie pięknie śledziło wzrokiem mnie czy inną osobę, czy będzie znakomicie artykułowało, tak? Bo to się wszystko na to składa. To nie jest tak, że dziecko jest niegrzeczne, niewychowane, tylko ono ma właśnie takie trudności, które mu po prostu uniemożliwiają pewne rzeczy i pewne osiągnięcia są dla niego niemożliwe. A nawet nie tyle niemożliwe, co niemożliwe teraz, tak? Bo pamiętajcie, że dzieci w spektrum autyzmu nie używają słowa nigdy. One mówią nie teraz, być może jutro, być może za miesiąc, ale potrzebuje na to jeszcze czasu. Ludzie, moi drodzy, nie wiedzą też bardzo często, jak sobie poradzić z takim dzieckiem, tak? W sensie, jak mają zareagować, czy mają się patrzeć, czy właśnie w ogóle nie patrzeć, odwracać się napięcie, bo mama powie, o, gapię się, że to lepiej nie, to odwrócę się. Nie podejdę i nie powiem, czy mogę Pani jakoś pomóc, no bo jak mam jej pomóc, jak ja nie wiem, jak mam to zrobić. W związku z tym zwyczajnie bardzo często zachowania, szczególnie takie mocno aspołeczne, tak, w oczach społeczeństwa, są po prostu przytłaczające dla przeciętnego człowieka, który ma niewielkie pojęcie, czym jest spektrum autyzmu i nawet jeżeli coś mu tam podpowiada, że może powinienem, może powinnam pomóc, ale przecież nie wiem jak, żeby nie narobić większej szkody, to ja się po prostu z tego wycofuję. Kochani, nie bójmy się dostrzegać pozytywnych cech spektrum autyzmu, czy podkreślać mocne strony swojego dziecka, jego potencjał, bo my mamy taką tendencję, jako, znowu powiem, społeczeństwo, gdzie przykładamy ogromną wagę do tego, co jest wyzywające, tak? Co nas denerwuje, co przyciąga naszą uwagę, co jest głośne, hałaśliwe i takie wyzywające. Natomiast bardzo rzadko niestety przykładamy uwagę do tego, co jest piękne, spokojne i poprawne, bo wychodzimy z założenia, że no przecież tak ma być, bo przecież to oczekujemy i to jest oczywista oczywistość. No niekoniecznie w spektrum. No niekoniecznie w spektrum ta oczywista oczywistość się dzieje. Dlatego trzeba mówić właśnie o tych mocnych, fajnych stronach naszych dzieci. I pamiętajcie, moi drodzy, czy mamy dziecko z subtelnymi cechami spektrum autyzmu, czyli takie dziecko, które jest w normie intelektualnej albo powyżej, które ma doskonałe bardzo często umiejętności poznawcze, świetnie sobie radzi w szkole, ale jednocześnie ma kłopoty na przykład w relacjach społecznych, to dziecko także ma doskonałe, mocne strony. Ale to dziecko, które jest niewerbalne, które jest bardzo wycofane z relacji społecznych, to dziecko także ma mocne strony, tylko że my nie potrafimy ich dostrzec, dlatego że skupiamy się tylko i wyłącznie na trudnościach tego dziecka. I to nas niestety wpycha w taką oślą ławkę, jak ja to mówię, która nie pozwala tak naprawdę wycedzić wielkiego potencjału tych dzieciaków. Niektórym osobom takim neurotypowym, z takim niewielkim albo zupełnie żadnym doświadczeniem w kontaktach z dziećmi w spektrum autyzmu może towarzyszyć taki brak rozumienia, brak zrozumienia tego, że te dzieciaki mogą kiedyś prowadzić normalne życie na miarę oczekiwań społecznych. Moi drodzy, to jest absolutnie możliwe, tylko kwestia jest tego, jaka będzie stymulacja, jakie będzie wsparcie nie tylko ze strony rodziny, nie tylko ze strony jednego, drugiego czy piątego terapeuty. Tu jest bardzo istotne to, jak społeczeństwo jest do tego przygotowane, bo co z tego, że dziecko na poziomie domu albo na poziomie gabinetu terapeutycznego będzie pracowało świetnie, będzie wyciszyło
wyciszone, wyregulowane, spokojne, współdziałające, jak społeczeństwo odwraca się napięcie od tych ludzi, jak społeczeństwo absolutnie ze względu na brak wiedzy nie chce kontaktów z takimi dzieciakami. Bardzo często też w szkołach dzieje się tak, że nauczyciele skupiają się tylko na realizacji podstawy programowej, ocenianiu i jakby takiej rywalizacji. Nie umie, znowu nie umie, ale super, postawię mu jedynkę. Tak? Mamy takich nauczycieli. Oczywiście mamy całą masę nauczycieli, którzy będą wychwytywać właśnie ten indywidualny rozwój, te indywidualne, mocne cechy tego dziecka i właśnie te dzieciaki mają szansę rozwinąć pełen swój potencjał. Bo jeżeli dziecko chodzące do szkoły ciągle słyszy, tego nie umiesz, tego nie potrafisz, znowu to źle zrobiłeś, nie umiesz tego zrobić, znowu masz błąd, to niestety samoocena takiego dziecka po prostu siada. Ten dzieciak nie ma ochoty wstać rano z łóżka, nie ma ochoty iść do szkoły, bo czeka go tam kolejna porażka. Więc moi drodzy, dopóki my tego nie zrozumiemy, że do każdego dziecka w spektrum autyzmu musimy podchodzić absolutnie indywidualnie, to nie będziemy w stanie tym dzieciakom po prostu pomóc, bo zawężamy się tylko do takiego myślenia bardzo mocno stereotypowego, co absolutnie nie przekłada się na optymalny rozwój dzieci. Dlatego moi drodzy, wy jako rodzice musicie zawsze pamiętać o mocnych stronach swojego dziecka. Podkreślajcie, że to dziecko rzeczywiście przywiązuje na przykład uwagę do szczegółów i jakby te szczegóły są dla niego ważne, ale to z kolei pomaga mu się bardzo głęboko koncentrować. To dziecko jest w stanie przyswoić i zapamiętać niezwykle szczegółowe informacje lepiej niż przeciętny jego rówieśnik. Jeszcze dodatkowo, jeśli to są tematy czy treści związane z jego zainteresowaniami. I moi drodzy, tu nie o to chodzi, że bez względu jakby na wszystko, my mamy ciągle, zawsze i wszędzie wysłuchiwać o zainteresowaniach albo o takiego monologu dzieci w spektrum autyzmu na temat ich zainteresowań, tak? Bo może was to nie interesować i macie do tego prawo, ale dziecko musi też być nauczone, kiedy, w jakich warunkach, w jakich sytuacjach te tematy mogą się pojawiać, jak długo można o nich rozmawiać, tak? A nie, że jakby traktujemy z góry te dzieciaki, tak? Nie chcę tego słuchać, bo mnie to nie interesuje, tak? Więc to wszystko trzeba wziąć absolutnie pod uwagę. Moi drodzy, bardzo ważna jest jeszcze kwestia taka, że musimy jakby pomóc osobom neurotypowym w tym, aby zrozumiały, że ta diagnoza, którą otrzymuje dziecko, a więc skoro ma diagnozę, to znaczy, że ma jakieś trudności, tak? Zwyczajnie opisuje to, jak on funkcjonuje, tak? Jak ona funkcjonuje. A więc to nie jest kolejna etykieta, bo coś, nie chcę tutaj mówić, jakie epitety czasami wędrują jakby w kierunku rodziców, którzy rzekomo wymyślają diagnozy swoim dzieciom. Natomiast trzeba właśnie podkreślać, że to, że jest spektrum, to znaczy, że jest jakiś pakiet objawów, które bezpośrednio wpływają, zakłócają albo uniemożliwiają osiągnięcie pewnych umiejętności. Również musimy pamiętać, i wy na pewno to wiecie, mówię tutaj do rodziców, że rozmowa i takie tłumaczenie, czasami na okrętkę, tak można powiedzieć, że w kółko jedno i to samo trzeba powtarzać, mamie, teściowej, sąsiadce, bratu czy siostrze, że Kubuś, że Marysia ma takie, a nie inne trudności, jest bardzo często trudna, jest irytująca dla rodziców, jest frustrująca dla nich, ale ona jest także pełna emocji nie tylko takich właśnie związanych ze złością, że czy oni mogą wreszcie to pojąć, tylko takich, że przecież ja bym chciała, żeby on funkcjonował tak jak wszystkie inne dzieci, ale jednak nie może. Jednak są pewne trudności w tym zakresie. Dlatego robię wszystko, żeby mu to jak najbardziej ułatwić, żeby jak najbardziej ją wspomóc. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ja sobie teraz mówię, że to takie proste, ale to wcale proste nie jest, bo po pierwsze rodzice muszą sami pokonać w sobie lęk i strach przed diagnozą samego dziecka, rozumieć swoje dziecko, rozumieć komunikaty, które dziecko wysyła, by móc dalej uświadamiać resztę świata, z czym mierzą się właśnie ich dzieciaki. Kolejna kwestia, moi drodzy, bardzo często zapewne spotykacie się z tym, że ludzie zadają pytanie,
dlaczego on się tak zachowuje, dlaczego ona jest taka dziwna, prawda? Społeczeństwo często jakby zwraca uwagę na te zachowania. I znowu powiem to po raz miliardowy, że spektrum autyzmu, moi drodzy, nie jest zaburzeniem zachowania, nie jest też chorobą psychiczną. Oczywiście i jedno, i drugie może być współistniejące w spektrum autyzmu, natomiast spektrum autyzmu nie jest synonimem choroby psychicznej ani zaburzenia zachowania. To są trzy odrębne jednostki, które mogą absolutnie odrębnie funkcjonować, jednocześnie one mogą współistnieć. I o tym trzeba pamiętać. Natomiast znowu, to jest kwestia tego, że my wolimy zwracać uwagę na to, co jest niepokojące, co jest niewłaściwe, bo dla niektórych ludzi po prostu jest to łatwiejsze, bo myślę sobie, ja nie mam wcale tak źle, ona ma gorzej. I niektórym ludziom po prostu lepiej robi się na sercu, jak komuś jest gorzej niż mnie. Natomiast nie możemy jakby powielać tych stereotypów, tylko tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. No można by zrobić to w inny sposób. Niektórzy rodzice, aż ich świerzbi ręka, żeby to robić inaczej. Natomiast oczywiście robimy to w sposób absolutnie cywilizowany. Moi drodzy, skupiamy się na zachowaniach, które osoby postronne mogą zauważyć u dziecka, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w sklepie i dziecko nagle, bo musisz zrobić te zakupy, bo musisz kupić śmietanę do zupy, bo inaczej ta zupa będzie nieskończona, i nagle dziecko jest przytłoczone dźwiękami, zapachami, ilością ludzi, która jest w tym sklepie i ma po prostu meltdown, czyli wywala wam się na podłogę, krzyczy, płacze, kopie, być może zrzuca rzeczy z półki i oczywiście mnóstwo gapiów jest, którzy komentują, natomiast nikt się nie zastanowi dlaczego, to właśnie wtedy tłumaczcie, tak? Nie uciekajcie z takiej sytuacji, bo oczywiście najchętniej to byście wzięli dziecko pod pachę i uciekali, prawda? Żeby nie słuchać tych durnych komentarzy, ale wtedy właśnie zdobądźcie się na odwagę. Powiedzcie ludziom w sposób właśnie kulturalny i spokojny, że dziecko ma spektrum autyzmu i właśnie wasza bliskość, wasza obecność, to ile tu się dzieje w tym sklepie, sprawia, że dla dziecka jest to za dużo. Jego układ nerwowy nie funkcjonuje, jego układ nerwowy właśnie wybuchł. Dziecko nie radzi sobie z tym, co się wokół niego teraz dzieje. Ja muszę zrobić te zakupy i muszę to dokończyć. I raz, drugi, piąty, jak ktoś się natnie na taki wasz komentarz, czyli właśnie nie wasze wycofanie, tylko waszą odwagę, żeby zmierzyć się z tymi gapiami, którzy nie mają ochoty wyciągnąć pomocnej ręki, to im, pamiętajcie, ma się robić głupio, a nie wam, że wasze dziecko jest przytłoczone i jego układ nerwowy właśnie przestał sobie radzić z tym, co się dzieje. Moi drodzy, znowu, jeżeli dziecko, jakby wszyscy gdzieś dookoła wam mówią, że albo on się na nas w ogóle nie patrzy, ja mu coś tam mówię albo tłumaczę, on się na mnie nie patrzy, ona się na mnie nie patrzy. Tłumaczcie, że to nie jest tak, że to dziecko jest nieśmiałe, niegrzeczne, czy lekceważy panią w sklepie, nie wiem, panią na przystanku, czy panią w szkole, tylko po prostu ma spektrum autyzmu. A więc to, że dziecko nie patrzy często na twarz, jest po prostu dla niego możliwością funkcjonalną, dlatego że ono po prostu lepiej sobie radzi, bo nie jest przytłoczone bodźcami, które są wysyłane z twarzy. Nie dość, że bardzo szybkie ruchy artykulatorów, zmiana kolorytu twarzy, bardzo dużo mimiki i afektu, gdzie układ nerwowy dziecka po prostu wszystko to chce przetworzyć, a jest to po prostu za dużo informacji naraz, z którymi mózg sobie nie radzi. Również, moi drodzy, w momencie, kiedy jesteście u rodziny, u teściowej na imieninach, u siostry, bo dziecko jest, nie wiem, ma pierwszą komunię i jesteście gośćmi, i wtedy następuje meltdown waszego dziecka, moi drodzy, nie bójcie się o tym mówić, nie bójcie się albo nie krępujcie się, wam nie może być głupio, dlatego że dziecko jest przytłoczone. Waszym najważniejszym celem jest to, aby dziecku pomóc, aby je w pewien sposób chronić. I to nie o to chodzi, żeby go zamykać w czterech ścianach i chronić go przed światem, bo ono ma być częścią społeczeństwa i w takie mechanizmy i narzędzia trzeba je wyposażyć. Natomiast bezwzględnie trzeba naokoło uświadamiać ludzi, którzy mają kontakt z waszym dzieckiem. Pamiętajmy, że te
załamania, właśnie szczególnie podczas takich wizyt rodzinnych, mogą wynikać na przykład z tego, że u dziecka została zachwiana pewna rutyna. Niekoniecznie na przykład zaburzenie, niekoniecznie wynikające z trudności na przykład sensorycznych, bo jest dużo ludzi, bo zapachy, kolory i tak dalej, ale właśnie ze względu na to, że normalnie w niedzielę o tej porze dziecko szło do parku albo szło na basen, a tu nagle musi jechać na jakąś jakieś imieniny, których w ogóle nie rozumie i po co, tak? Więc jakby przerwanie pewnej rutyny, która jest dla dziecka takim gwarantem pewnego bezpieczeństwa i stabilności, została zachwiana. Stąd takie zachowanie się mogło pojawić. I o tym też mówcie, że ta rutyna jest u dziecka bardzo istotna. Także ludzie neurotypowi, oni muszą zrozumieć, albo inaczej, powinni zrozumieć, że dla dziecka pewne zachowania są bardzo specyficzne. Dla każdego dziecka w spektrum inne, ale jednak wyjątkowe dla niego jednego. I one najczęściej nie są zamierzone i nie są skierowane przeciwko drugiej osobie. Mamie, tacie, babci, sąsiadce, pani w sklepie. Dziecko po prostu jakby reaguje tak, jak najprościej podpowiada mu układ nerwowy, tak? Jeżeli ma słabe narzędzia do radzenia sobie ze złością, z frustracją, z przytłoczeniem, to po prostu jakby wykorzystuje te zdolności na zasadzie bodźca i reakcji, tak? Czyli szybko tu natychmiast potrzebuje ulgi. Dopóki wy, rodzice, tego nie zrozumiecie, nie będziecie w stanie tłumaczyć tego innym osobom. Osoby w spektrum, moi drodzy, nie mogą być karane za to, że funkcjonują inaczej, że inaczej reagują na otoczenie, że inaczej odbierają swoje otoczenie. Taka sytuacja często zachodzi w szkołach, tak? Gdzie mamy dziecko z diagnozą, dziecko chodzi do masowej szkoły i oczywiście ma swoje IPety, orzeczenia i tak dalej, ale jednocześnie realizuje właściwie tę samą podstawę programową, ten sam materiał, czyli teoretycznie nauczyciel wychodzi z założenia, że czyli podlega takim samym prawom oceny, jak wszyscy pozostali uczniowie. I teraz uwaga, niespodzianka, nie podlega. Nie podlega i nigdy nie powinien podlegać takim samym ocenom, dlatego że pewne rzeczy, których dziecko nie osiąga albo ma duże trudności z osiągnięciem, nie wynikają z jego lenistwa, nie wynikają z tego, że on nie spełnia obowiązku swojego szkolnego, tylko wynikają właśnie te trudności bezpośrednio z diagnozy, którą posiada. I dopóki nauczyciele tego nie pojmą, że nie wolno dzieci w spektrum, czy dzieci z ADHD, mówiąc poprawnie, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, nie zrozumieją tego, że te dzieciaki funkcjonują inaczej, nie dlatego, że są złośliwe, lekceważące, niegrzeczne, tylko dlatego, że mają diagnozę, to znaczy, że mają jakieś trudności i to te trudności zakłócają osiągnięcie pewnych umiejętności. I dlatego nie powinny być karane czy oceniane źle, poniżej, jeśli wiąże się to z ich trudnościami. Takie dziecko właśnie w tym aspekcie powinno być oceniane pod kątem tego, ile wysiłku włoży w osiągnięcie danej umiejętności, a nie, że po raz kolejny nie przepisał 10 zdań, tylko 2. Być może ma obniżone napięcie mięśniowe, być może ma słabe ruchy celowe, stąd trzymanie ołówka, dostosowanie go do papieru jest po prostu dla niego bardzo dużym wyzwaniem. I dopóki nauczyciele tego nie zrozumieją, to te dzieciaki zawsze będą niewłaściwie w szkole oceniane. To powinno być właśnie zawarte w tych wszystkich wskazówkach i wskaźnikach, z których rzekomo nauczyciele korzystają w placówkach. Pamiętajmy, podkreślam raz jeszcze, te pewne trudności nie wynikają u dzieci dlatego, że one są niegrzeczne, źle wychowane, złośliwe, tylko dlatego, że ich mózg funkcjonuje inaczej. To zależy od układu nerwowego, który jest po prostu nieco inny niż w przypadku dzieci neurotypowych. Te różnego typu niezwykłe zachowania, moi drodzy, pomagają im często radzić sobie z różnymi trudnościami otaczającego ich świata. Często można się spotkać z taką opinią: o, macha rękami, on jakiś nienormalny jest, albo cokolwiek innego, w znaczeniu oczywiście wszelkich autostymulacji, które się pojawiają w spektrum. Bardzo często społeczeństwo to ocenia jako coś szkodliwego, bo to mnie irytuje, ja się źle czuję w towarzystwie takiego dziecka. Źle się czujesz, to wyjdź.
bo nie rozumiesz po co i dlaczego takie zachowanie u dziecka się pojawia. A to jest najnormalniej w świecie, moi drodzy, sposób na samoleczenie. To jest właśnie to lekarstwo, ta tableteczka, ten syropek, z którego dziecko korzysta po to, żeby móc się uspokoić, żeby móc się wyregulować, żeby móc dźwignąć się z kolan przytłoczenia, które serwuje na prawo i lewo świat neurotypowy właśnie tym dzieciakom. Wszelkie zachowania niepożądane, te aspołeczne, te nieakceptowalne społecznie, tak? Cała masa tych zachowań przecież jest. Jakbyśmy spytali przeciętną osobę neurotypową, to ona byłaby w stanie wymienić jakby cały pakiet takich zachowań, prawda? Natomiast te zachowania z punktu widzenia dziecka w spektrum, one są komunikatem. To, co Wam ciągle powtarzam, zachowania dzieci w spektrum autyzmu, wszelkie, są zawsze celowe. To są zachowania, które niosą ze sobą komunikat. Kwestia tego, czy my ten komunikat odczytujemy. Najczęściej ludzie neurotypowi nie odczytują, tylko patrzą się na to, że dziecko na przykład kopie w coś albo uderza głową o podłogę. I na tym się skupia, a nie myśli, dlaczego to się dzieje. Wielu rodziców też o tym nie myśli, nie mówiąc również o wielu nauczycielach. Tak? Nauczyciel chce wyprowadzić dziecko z klasy i mieć święty spokój na przykład, ale nie zastanawia się, że niewłaściwa reakcja na dane zachowanie sprawi, że to zachowanie się albo będzie nasilało, albo będzie występowało coraz częściej, bo nie działamy na przyczynę, tylko działamy cały czas na objaw, który jest niewyleczalny w tym momencie, jeżeli nie poznamy podłoża takiego zachowania. Dzieciaki w spektrum autyzmu nie potrzebują karania i oceniania za to, jakie to one nie są idealne. One potrzebują wsparcia i zrozumienia zewsząd. Wtedy będą w stanie być członkiem społeczeństwa neurotypowego. Zobaczcie, jak wiele zależy od ludzi neurotypowych, a nie od samych dzieci w spektrum autyzmu. Kolejna kwestia, oczywiście często pojawiające się stwierdzenie, bo te dzieci są dziwne, dziwaczne, takie dziwadła. Często takie określenie można jeszcze usłyszeć. Natomiast podkreślam raz jeszcze, wszystkie osoby w spektrum autyzmu, czy są dziećmi, młodzieżą, czy osobami dorosłymi, są absolutnie wyjątkowe. To są osoby niepowtarzalne, nie ma drugiej takiej i one nie są na pewno dziwne. Jeżeli ktoś mówi, że ta osoba jest dziwna, dziwaczna, to powinna popatrzeć w lustro. I na tym zakończę jakby omawianie tej kwestii. Moi drodzy, osoby w spektrum autyzmu są absolutnie niezwykle zróżnicowane. One różnią się od siebie pod każdym względem tak naprawdę. Nawet jeżeli mówimy o jednej cesze, jaką jest na przykład zakłócony kontakt wzrokowy, czy jakkolwiek byśmy to sobie nie zdiagnozowali, czy nie określili, to u każdego z tych osób w spektrum autyzmu ten kontakt wzrokowy będzie absolutnie inny. Dla niektórych będzie dobry kontakt wzrokowy, czyli dziecko jest takie wgapiające się wręcz w nas. Dla innych dzieci nie będzie w ogóle kontaktu wzrokowego, a jeszcze inne dzieci będą miały kontakt wybiórczy, czy taki przerywany. I znowu, ile dzieciaków, tyle różnych obrazów tego kontaktu wzrokowego. Natomiast oczywiście te różnice są często bardzo subtelne, ale jednak występują. I moi drodzy, to, że ja znam 5, 10, 40, 100 dzieci w spektrum autyzmu, to znaczy, że znam tylko 100 takich dzieci. Każda następna osoba w spektrum autyzmu może mnie czegoś nauczyć, ale też może pokazać zupełnie inny obraz swojego funkcjonowania. Trudno oczywiście dokonać takiego uogólnienia czy założenia, jak wszystkie osoby w spektrum autyzmu wyglądają, jak wszystkie osoby funkcjonują, z czym się mierzą, jakie mają wyzwania czy mocne strony, dlatego że każda z nich jest po prostu absolutnie, podkreślam, inna. Dlatego wszelkie opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, wszelkie diagnozy psychiatryczne, wszelkie inne podejścia i nauczycieli, i rodziców są absolutnie indywidualne. To jest podejście absolutnie spersonalizowane. Tu nie robi się kopiuj wklej, bo to po prostu nie zadziała. I potem zachodzimy w głowę, no nie ma efektów. No nie ma efektów, bo wkleiłaś program terapeutyczny Krzysia, a pracujesz z Marysią. Mimo że spektrum to są dwie różne osoby, które zupełnie inaczej funkcjonują. I dopóki tego nie pojmiemy, nie zaczniemy podchodzić indywidualnie do tych ludzi, to nie będzie wiarygodnej i takiej rzetelnej, optymalnej pomocy właśnie dla nich. Musimy podkreślać, my jako rodzice, moi drodzy, że nie wszystkie osoby w spektrum autyzmu to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, albo że osoby w spektrum, albo dzieci w spektrum to są niemówiące, bo to jest bzdura, to jest nieprawda. I trzeba głosić to wszem i wobec. Poza
Poza tym zawsze musimy podkreślać, szczególnie na forum takim rodzinnym swoim, że to, że dzisiaj Krzyś u babci zachowywał się tak, wcale nie oznacza, że jak przyjedziemy za miesiąc, on dokładnie tak samo się będzie zachowywał. Wiele czynników na to wpływa, ale tutaj jakby nie obwiniajmy cały czas, że dziecko, bo spektrum to dlatego tak. Zastanówmy się, może to ze mnie coś wynika, że to dziecko akurat w moim towarzystwie, w mojej obecności się tak zachowuje. Nie zganiajmy wszystkiego na garb spektrum autyzmu. Popatrzmy też w lustro, zastanówmy się, czy ja na pewno właściwie podchodzę do dziecka czy młodzieży ze spektrum autyzmu. Także bezwzględnie na wszystko, jako rodzice, moi drodzy, zawsze i wszędzie podkreślajcie to, że dzieci w spektrum, one się od siebie różnią, ale jednocześnie każde z nich, bez względu na poziom funkcjonalny, to są dzieciaki z niezwykle wyjątkowymi, mocnymi stronami i potencjałem, ale także one mają swoje indywidualne potrzeby, które wymagają właśnie wsparcia, no i oczywiście zrozumienia. Kolejna kwestia, to co ja ciągle Wam powtarzam i jakby ciągle to powielam, to właśnie ten aspekt sensoryczno-motoryczny. Moi drodzy, nie będę o tym dzisiaj mówić, dlatego że już wielokrotnie o tym opowiadałam. Niemniej jednak pamiętajcie, że ten profil indywidualny, sensoryczny dzieciaków jest kluczem bardzo często w wielu sytuacjach, w wielu obszarach funkcjonowania naszych dzieci. Czy jeśli chodzi o mowę, czy jeśli chodzi o kompetencje komunikacyjne, czy kompetencje społeczne, ale także samą naukę ogólnie pojętą, czy relacje, a nawet emocje, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Ja, moi drodzy, na przykład w swojej szkole, kiedy prowadzę w kwietniu apel dotyczący spektrum autyzmu, zawsze wybieram spośród moich uczniów kilkoro, którym pokazuję na własnej skórze, ich własnej skórze, jak dzieci w spektrum funkcjonują. Robię różne eksperymenty z nimi, żeby pokazać, że ten świat dzieci w spektrum autyzmu nie jest taki kolorowy, jakby się wszystkim wydawało. I popatrz, jakie trudności na co dzień te dzieciaki, twoi koledzy w szkole mogą mieć. I te eksperymenty bardzo często uświadamiają tym dzieciakom, z czym ich koledzy się mierzą. Ale trzeba odwagi i trzeba o tym głośno mówić, a nie zamiatać to pod dywan. O tym trzeba mówić, żeby uświadamiać. Kolejna kwestia, moi drodzy, to to, że wiele osób w spektrum autyzmu inaczej reaguje na otaczający świat, tak? I tutaj jakby nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Wszyscy doskonale o tym wiemy, że osoby w spektrum po prostu są zagubione w świecie neurotypowym. A wiąże się to z pewnymi zasadami, regułami, które po prostu towarzyszą jakby na co dzień, w każdej chwili naszego życia, które są bardzo często niezrozumiałe i co najgorsze w tym wszystkim, one się zmieniają. Czyli w zależności od tego, czy jestem w szkole, w kościele, w sklepie, na przystanku, w parku, w grupie kolegów czy u babci, to różne reguły są różnie interpretowane, prawda? Co jest taką nieoczywistością dla tych dzieciaków, takim niezrozumieniem i taką troszeczkę abstrakcją. Stąd właśnie one tak bardzo mocno chcą mieć pewną rutynę. Właśnie dlatego chcą, żeby ten ich dzień był taki dość powtarzalny, żeby w ciągu całego dnia znajdowały się pewne kotwice, czyli takie stałe punkty, które są niezmienne. Wtedy im jest po prostu łatwiej. Stąd nie bójmy się mówić, na przykład kiedy, nie wiem, mamy gości w domu, że przepraszam, ale ja teraz właśnie z Kubą wychodzę, ponieważ jest godzina 19, on jest przyzwyczajony, że w tym czasie to na przykład się masujemy, albo w tym czasie to on się kąpie, tak? I muszę iść teraz go wykąpać, bo inaczej będzie po prostu zdenerwowany i będzie miał potem kłopoty ze spaniem. Tak? Nie bójmy się takich rzeczy, moi drodzy. Nie naginajmy się pod społeczeństwo neurotypowe. Najważniejsze dla nas jest dziecko, tak? Tak jak powtarzam, dążymy do tego, aby wyposażyć dziecko w najlepsze narzędzia do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, ale jednocześnie nie wstydźmy się własnego dziecka, bo jeżeli mama, tata zamyka dziecko w czterech ścianach, nie wychodzi na plac zabaw, unika wszelkich kontaktów z światem poza domem, to sami pokazujemy światu, że z tym dzieciakiem jest coś nie halo, on jest jakiś albo niebezpieczny, albo nie wiadomo co tam z nim się dzieje, że własna matka z nim nie wychodzi na dwór, więc
Ciągle powtarzam, to są te lęki, które także tkwią w samych rodzicach, z którymi dopóki się nie uporają, również nie będą w stanie pokazać światu na zewnątrz właśnie takiego funkcjonowania. Moi drodzy, czasami babcia mówi tak, a czemu on tak stoi bokiem i tak się na mnie dziwnie patrzy? O co mu chodzi? Tłumaczmy wtedy, że dziecko ma widzenie peryferyjne i ono zdecydowanie lepiej i ostrzej widzi ciebie, kiedy stoi bokiem, niż kiedy patrzy na ciebie centralnie. Ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment z moją znajomą, gdzie założyłam jej okulary, bo była podobna sytuacja. I ona nie rozumiała tego, dlaczego te dzieciaki tak po prostu się zachowują. Założyłam jej okulary, zasłonięte całkowicie, okleiłam taśmą malarską te okulary, tylko mogła widzieć poza jakby bokami, tak? I ona mówi tak, Magda, ale ja nic nie widzę. Ja mówię, no to wykombinuj tak, żebyś coś widziała. No to mówi, no to stanę tak. Ja mówię, i co widzisz? No widzę teraz. Ja mówię, no właśnie tak widzą dzieci w spektrum. Często te, które nie mają widzenia albo mają zakłócone widzenie centralne, patrzą bokiem i dzięki temu mają wyostrzony obraz. To nie jest tak, że one są niegrzeczne, tylko dzięki temu po prostu widzą. Ponadto, moi drodzy, często rodzice słyszą od nauczyciela, wierci się, przeszkadza, nie zwraca na mnie uwagi, ciągle się bawi, stuka, puka czymś. Jakby nie można się skupić w jego towarzystwie. Albo przeszkadza innym uczniom, tak? Albo się ciągle huśta, albo bierze długopis i pstryka tym długopisem. Czy w ogóle nie patrzy, jak się coś tłumaczy, tylko kartkuje zeszyt, albo robi jakieś samolociki, czy maluje kwiatki. No i to jest właśnie kolejna kwestia, moi drodzy, że ta osoba neurotypowa nie ma pojęcia, że wiele dzieciaków w spektrum autyzmu jest kinestetykami. Oni się po prostu uczą dzięki działaniu i dzięki temu, że mogą się w jakikolwiek sposób poruszać. To, co ciągle Wam powtarzam, że jeżeli nauczyciel przywoła uwagę takiego dziecka, patrz na mnie, to dziecko rzeczywiście usiądzie bez ruchu, ale od tego momentu i będzie patrzyło na nauczyciela, od tego momentu nic z tej lekcji nie wie. I to jest znowu przeniesienie na to ocenianie. Moi drodzy, zadaniem nauczyciela nie jest ocena tego, jak dziecko doszło do tej wiedzy i jak ono było skupione na tym, co nauczyciel mówił, tylko jego obowiązkiem jest ocena tego, ile to dziecko zapamiętało, jak radzi sobie z daną partią materiału. To jest oceniane, a nie to, jak do tego doszło. Natomiast niestety w toku myślenia wielu nauczycieli jest właśnie odwrotnie. Także, moi drodzy, pamiętajmy o tym indywidualnym profilu sensorycznym. Zgodnie z ICD-11 będzie obowiązek, będzie taki wymóg w nowych diagnozach spektrum autyzmu, aby te dzieciaki miały dwie dodatkowe diagnozy. Diagnozę funkcjonalną i diagnozę związaną z przetwarzaniem sensorycznym, dlatego że ta sensoryka, tak jak Wam powiedziałam, ma wpływ na absolutnie wiele kwestii w życiu i funkcjonowaniu dziecka. Dalej, jakby też trzeba rozwinąć kwestię, że wiele osób w spektrum autyzmu zmaga się z komunikacją, tak? I tutaj czasami niektórzy opierają się tylko na tym, że dziecko nie mówi, ale z drugiej strony mamy też dzieci w spektrum, które mają bardzo duże nadkompetencje i rówieśnik mówi pojedyncze wyrazy, a to dziecko konkretne mówi już pełne zdania. I znowu to jest kolejna kwestia społeczeństwa neurotypowego. Wielu rodziców także, wielu specjalistów, którzy znowu skupiają się na brakach, na deficytach, na tym, z czym dziecko sobie absolutnie nie radzi. I stąd właśnie mamy takie duże kłopoty z dodiagnozowaniem dzieciaków, dlatego że niestety zwracamy uwagę tylko na te właśnie negatywne aspekty życia, tak? Że nie potrafi mówić, nie potrafi tego, nie potrafi tego, nie potrafi tego, nie potrafi tego, tak? Natomiast wszelkie nadkompetencje, na przykład jak dziecko ma 10 miesięcy i już chodzi na dwóch nogach, zamiast raczkować, jak dziecko w wieku 10 miesięcy zaczyna mówić, albo jak ma 1,5 czy 18 miesięcy, to mówi pełne zdania, czy jak ma 2 latka, to zna wszystkie litery alfabetu, to rodzice bardzo często są dumni, jakiego mam geniusza, tak? Ale to są nadkompetencje, które są właśnie pierwszymi sygnałami do tego, że należy to dziecko poobserwować, że to dziecko nie rozwija się w sposób normatywny. Tam jest jakaś inność po prostu. Natomiast znowu, przez to, że my ciągle skupiamy się na tych negatywach, mnóstwo dzieciaków jest pomijanych w diagnozach właśnie ze względu na swoje nadkompetencje. A potem mamy 12-15-latka, któremu absolutnie brakuje kompetencji
komunikacyjnych i relacyjnych. Ulega dzieciak bullyingowi, bo rówieśnicy dostrzegają, że dany chłopak, dana dziewczyna zachowują się inaczej i potem jest cały łańcuch bardzo licznych trudności, z którymi nagle wszyscy rozkładają ręce, no bo jak sobie z tym radzić, jak on ma lat 12 czy 13, a wy dopiero teraz przychodzicie po diagnozę. Więc to taka dygresja niezwiązana dzisiaj co prawda z tematem, ale jakby chciałam was na to uczulić. Moi drodzy, rzeczywiście te kłopoty z komunikacją są i tutaj nie chodzi o te parametry językowe, tak? Bo możemy mieć dzieci, które będą pięknie mówiły, w znaczeniu takim, że zasób słownictwa będzie bardzo duży, ale jednocześnie kompetencje komunikacyjne będą bardzo słabe, bardzo ubogie. Dziecko będzie miało kłopot z budowaniem takiej komunikacji dwustronnej, to będzie bardziej monolog, tak? I wtedy także tłumaczymy otoczeniu, że to wynika z jego trudności. Dziecko ma kłopot z odpowiadaniem na pewne pytania, ma kłopot z zadawaniem pytań. I to nie jest tak, że ono jest niegrzeczne, po prostu ma z tym problem. Dlatego bądź cierpliwy, pozwól mu na zrozumienie tego pytania. Po 20 sekundach powtórz to pytanie, żeby mózg dziecka mógł je przetworzyć, mógł optymalnie na nie zareagować. Również pamiętajmy o tym, żeby uświadamiać otoczenie, że często rozmowy mogą być przytłaczające dla dziecka. Szczególnie jeśli mamy dziecko, które posługuje się pojedynczymi wyrazami, a ktoś kieruje do niego cały potok komunikatów. W momencie takie dziecko zostanie przytłoczone. Wtedy warto zwrócić uwagę takiej babci czy wujkowi, że spróbuj do niego mówić wolno, spróbuj do niego mówić używając 2 wyrazów i poczekaj na jego reakcję. Dlatego, że jego mózg przetwarza trochę wolniej te informacje i komunikaty, które do niego kierujesz. Jeżeli dziecko nie posługuje się w ogóle mową jeszcze, to moi drodzy, jak my mu powiemy: Kubuś, chodź tutaj do mnie, przytul się, babcia wychodzi, tutaj mam dla ciebie jeszcze cukiereczka, to dziecko nie dziwota, że ono ucieka przed taką babcią. Dlatego, że ono zostało tak przytłoczone komunikatami, że sobie z nimi nie radzi. Dla dziecka, które jest niewerbalne, jeszcze powinniśmy używać tylko jednego słowa, żeby mózg dziecka mógł na nie zareagować. I to musimy sobie uświadamiać. Poza tym pamiętajcie, że ja sama zresztą się też na tym łapię, że my, kiedy prowadzimy jakąś dyskusję czy rozmawiamy, to oprócz tego, że dzieje się mnóstwo emocji, afektu na naszej twarzy, ruszają się nasze usta, to dodatkowo jeszcze bardzo gestykulujemy, tak? Mamy taką bogatą mowę ciała. A to wszystko może być przytłaczające dla dziecka, tak? Jeszcze jeśli w otoczeniu takiego małego człowieka znajduje się kilkoro ludzi i oni między sobą dyskutują, albo jeszcze jakby zwracają się do tego dziecka, warto właśnie temu otoczeniu zwrócić uwagę. Chcesz z nim porozmawiać, albo chcesz go o coś zapytać, zrób to w cichszym miejscu, gdzie będziecie we dwoje tylko. Tutaj jest za głośno, on tego nie przetwarza, jest za dużo informacji, za dużo dźwięków, za dużo się po prostu w jego otoczeniu sensorycznym po prostu dzieje. Pamiętajmy też, że wiele dzieciaków w spektrum ma zakłócone przetwarzanie słuchowe, tak? Czyli mózg takiego dziecka nie radzi sobie z natychmiastowym przetworzeniem informacji słuchowych. Dlatego wykorzystujemy podpowiedzi wizualne u dzieci w spektrum, bo te po prostu lepiej do nich docierają. Także, moi drodzy, dzieciaki mogą mieć trudności z zabawą z innymi dziećmi, tak? I my ciągle, albo inaczej, zdarza się tak, że my na siłę jakby wpychamy te dzieciaki w grupę innych dzieci, niech się bawi, bo nauczy się mówić, bo nauczy się bawić. Nic podobnego. Dzieci w spektrum autyzmu często potrzebują takie kroczek po kroczku, wchodzenia powolutku w pewne sytuacje, żeby się z nimi po prostu oswajać. Na początku powinno to być bardzo kontrolowane przez opiekunów, zarówno nauczycieli, jak i rodziców, żeby to dziecko miało szansę w ogóle wejść w interakcje społeczne i wspólną zabawę. Pamiętajcie, że wiele tych dzieciaków w ogóle nie ma kompetencji do zabawy. Szczególnie, znowu przywołam dzieci wysoko funkcjonujące w spektrum autyzmu. Często rodzice mówią: nie, on się nigdy nie bawił tak jak jego koledzy, to takie głupie te zabawy, takie dziecięce, a on to się takie dojrzałe aktywności miał właśnie dlatego, że nie posiadał kompetencji zabawy. I to jest jedna z objawów właśnie spektrum autyzmu, która już na samym początku życia tego dziecka ujawniała to, że dziecko rozwija się nieprawidłowo. I takie dzieci, mimo że są rozgadane, one muszą być nauczone zabawy, bo one nie potrafią tego robić. A skoro nie potrafią
potrafią się bawić, to znaczy, że nie potrafią wchodzić w interakcje z innymi dziećmi, bo to zabawa jest tym podłożem budowania relacji rówieśniczych, przynajmniej na początku. I o tym też należy, moi drodzy, pamiętać. Bardzo często dzieci, które właśnie nie mają kompetencji zabawy, dzieci, które mają dodatkowo jeszcze mnóstwo innych swoich trudności, one bardzo często wolą bawić się w samotności, one wolą bawić się w pojedynkę, wolą bawić się w określony sposób, właśnie dlatego, że wtedy są po prostu spokojniejsze, wtedy są radośniejsze, bo jest to dla nich przewidywalne, nic nie zadzieje się niespodziewanego, tak? Kolejna kwestia, moi drodzy, to osoby w spektrum autyzmu są empatyczne i towarzyskie. I znowu powiem, ten mit, że osoby w spektrum autyzmu są nieempatyczne, jest mitem, jest błędem, jest kłamstwem. Dlatego, że dzieciaki, w ogóle osoby z ASD, to są ludzie, którzy mają swoje odczucia, oni je odczuwają, oni je okazują, natomiast robią to nieco inaczej. Ich emocje mogą być nieco bardziej gwałtowne niż osób neurotypowych ze względu na sposób przetwarzania tych informacji, ale także indywidualny profil sensoryczny. Dodatkowo okazywanie swoich emocji też może być nieco inne niż osób neurotypowych. Dzieciaki mogą reagować zupełnie inaczej albo w ogóle nie reagować na takie uprzejmości społeczne, dlatego że ich nie rozumieją, że to jest pojęcie abstrakcyjne, do którego nikt dziecka nie przygotował. Również, moi drodzy, może być tak, że inaczej. Jest tak, że dzieciaki w spektrum mają kłopoty z teorią umysłu, prawda? A więc jakby tak zwane wchodzenie w buty drugiej osoby. Dziecko nie jest w stanie do końca określić, co mój kolega, co ta pani, która do mnie właśnie mówi, chce mi teraz zakomunikować, co ona ma na myśli swoim zachowaniem. Dziecko tego nie interpretuje, bo nie rozumie. Jeżeli dziecko nie ma podstawowej informacji o emocjach, jeżeli nie jest nauczone tego, co somatycznie wiąże się z danymi emocjami, tak, że jak jesteś zdenerwowany, może ci się pocić czołko, albo może boleć cię brzuszek, bo jeszcze dodatkowo dziecko może mieć zaburzony schemat ciała i nie znać miejsca swojego brzuszka, to, moi drodzy, trudno będzie dziecku zrozumieć, że ktoś inny odczuwa jakieś emocje w danej sytuacji. Dzieci w spektrum autyzmu, one są empatyczne, natomiast one mają kłopot z empatią poznawczą, czyli tym parametrem, który mówi, dlaczego ta emocja się pojawia, tak? Dziecko z ASD podejdzie na przykład do swojej siostry czy brata, jeżeli ta płacze, lecą jej łzy i tak dalej, może ją nawet przytulić, pogłaskać po głowie, natomiast będzie miało trudność z określeniem, dlaczego ona tak się zachowuje. Ja wiem, że ja ją mam przytulić, tylko dlaczego tak jest? Dziecko się nad tym nie zastanawia, bo właśnie ma kłopot z empatią poznawczą. I o tym, moi drodzy, musimy pamiętać. Także często jest też tak, że dzieciaki w spektrum, one nie wiedzą, nawet jeżeli są werbalne, bardzo dobrze werbalne, czasami nie wiedzą po prostu, co powiedzieć, tak? Danej osobie, jak ona prezentuje określone emocje. Natomiast na pewno, i to mogę Wam zagwarantować, takie dziecko czy taki nastolatek będzie się starał, aby pomóc tej osobie, tak? Mimo że nie będzie miał właśnie tej świadomości poznawczej. I to jest też bardzo, bardzo interesujące. Kolejna kwestia to taka dygresja, moi drodzy. Przypomnienie jeszcze raz o moich książkach, a więc Puzzle autyzmu, jak je ułożyć i niedoskonała doskonałość. Obie książki są dostępne u mnie na stronie www.puzzleszkolenia.eu. Można nabyć obie tylko i wyłącznie na tej stronie, gdyby kogoś interesowała właśnie tematyka spektrum autyzmu. Niedoskonała doskonałość to jest książka wydana w 2023 roku w lipcu i w całości jest poświęcona dzieciom, dziewczynkom i nastolatkom z zespołem Aspergera, gdyby akurat ta tematyka Was interesowała. Ale biegnijmy dalej. Moi drodzy, kolejna kwestia, no to oczywiście to, że dzieciaki czują się bezpieczniej, czują się bardziej takie spokojne, czyli ich poziom lęku również się obniża w momencie, kiedy mają taką ustrukturyzowany dzień, tak? Wiedzą, co po kolei się zadzieje, albo przynajmniej właśnie te kotwice, które są powtarzalne. Jeżeli świat jest bardzo chaotyczny, dzieje się coś bardzo przypadkowo, niepewnie, to niestety ten lęk u dzieci wzrasta. Jak wzrasta lęk, to znaczy, że zaczynają pojawiać się zachowania niepożądane, bo
nasilają się autostymulacje, bo dziecko musi sobie radzić z tą nieprzewidywalnością, z tym swoim strachem i lękiem, który właśnie się pojawia. I wtedy warto właśnie wytłumaczyć babci czy sąsiadce, że dla ciebie, jakby ja zawsze przytaczam swój osobisty przykład. Moi drodzy, dla mnie rutyną jest kwestia picia rano kawy, tak? Ja zawsze zaczynam dzień od kawy. Uwielbiam ten moment, kiedy pachnie kawą i ja sobie to piję w spokoju, w ciszy, wszyscy jeszcze śpią, albo ewentualnie mąż wstaje razem ze mną i wtedy wspólnie pijemy tę kawkę. Natomiast jakby się okazało, że ja sobie wstaję rano i nagle mój mąż mówi do mnie: Ej, Madzia, ty to dzisiaj już nie pijesz kawy. Od dzisiaj nie pijesz kawy. Od dzisiaj będziesz piła szklankę wody, albo od dzisiaj będziesz piła tylko herbatę. No, moja rutyna zostałaby zakłócona i moi drodzy, wierzcie mi, że mogłyby posypać się talerze. I w przypadku naszych dzieci jest dokładnie tak samo. Każdy z nas ma pewną rutynę, czyli tą taką kotwicę, która daje nam pewną gwarancję naszych emocji i takiego poziomu funkcjonalnego. I zawsze przywołujcie taki przykład, tak? Jak ty byś się czuł, jakby ci właśnie dzisiaj powiedzieli, że masz przestać pić kawę, tak? Czy od dzisiaj zero oglądania meczów piłki nożnej, tak? Od dzisiaj będziesz oglądał tylko i wyłącznie krykieta albo golfa, tak? Co człowieka w ogóle nie interesuje. I to wtedy też da do myślenia dla takim osobom. Kolejna rzecz, moi drodzy, to to, że pamiętajcie o tych mocnych stronach naszych dzieciaków i o tym, że one mają też swoje zainteresowania, tak? Te zainteresowania mogą być różne, od tematycznych po skupianie się na pewnych rzeczach, elementach rzeczy, prawda? Natomiast one są absolutnie właściwe dla takiego dziecka i trzeba je wspierać, a co najważniejsze, wykorzystywać w budowaniu innych kompetencji. Nie zabraniać. Natomiast oczywiście też bezwzględnie nie pozwalać zawsze i wszędzie na to, żeby były przemycane te różne tematy czy kwestie związane z danymi zainteresowaniami, tak? Bo my mamy wspierać osoby w spektrum, ale jednocześnie skoro chcemy, żeby osoby w spektrum były częścią społeczeństwa, to one też muszą się uczyć reguł społecznych, tak? Więc tutaj pamiętajcie, ja jestem zwolenniczką złotego środka, a nie żadnej z ekstrem, bo wtedy to zawsze wychodzi lepiej po prostu dla takich dzieciaków. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że wtedy w sposób bardzo kulturalny, spokojny, przede wszystkim spokojny, należy powiedzieć właśnie, że wiesz co, nie chcę już rozmawiać o tych czołgach. Możemy teraz porozmawiać na przykład o, nie wiem, minionkach, albo możemy porozmawiać o pociągach, albo wiesz co, na dzisiaj koniec, dlatego że ja właśnie muszę iść robić obiad i porozmawiamy następnym razem, tak? To nie jest, moi drodzy, niegrzeczne. To nie jest jakby takie złośliwe. Natomiast dziecko musi być tego uczone, tak? Że ten temat, ten jego monolog nie może być przerywany. Ale jednocześnie jak zaczniemy dziecku zadawać, jeżeli to jest ten czas na te tematy, zaczniemy mu zadawać pytania takie, żeby ono się mogło wykazać swoją wiedzą, to będzie budowało jego wartość. Dziecko będzie jakby pokazywało, jak jest świetne, chociaż w czymś jednym jest po prostu świetne, bo ty się dopytujesz. I znowu, to nie o to chodzi, żeby całe nasze życie opiewało tylko albo oscylowało na poziomie zainteresowań dziecka. Złoty środek, pamiętajcie o tym bardzo mocno. Powtarzam raz jeszcze, bo to już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, pamiętajmy bardzo intensywnie o tym, że uświadamiamy, tłumaczymy i opowiadamy, czym jest spektrum autyzmu. Nie wstydzimy się naszego dziecka, nie wstydzimy się jego pewnych trudności, które mogą się pojawić w miejscach publicznych. To ludzie, którzy niewłaściwie reagują na nasze dzieci, które gdzieś komentują, którzy gdzieś pokazują palcami, to oni mają się wstydzić, a nie wy i wasze dzieci. I tego się trzymajcie. Wy jesteście dla waszych dzieci, a nie dla sąsiadki czy pani w warzywniaku. Kierujcie się tą sentencją, kierujcie się tym myśleniem, bo pamiętajcie, terapeuci, nauczyciele, oni są po to, żeby wam pomagać, tak? I wiem, że jest wielu takich, którzy rzeczywiście to robią, pomagają bardzo intensywnie. Natomiast oni nie mogą starać się bardziej niż sami rodzice. Wykorzystujcie wiedzę tych nauczycieli czy terapeutów, ale pamiętajcie jednocześnie, że oni nie zrobią za was wielu kwestii, dlatego że
Wiele rzeczy, jak kwestia uświadomienia samego dziecka, że jest w spektrum autyzmu, również należy do rodziców, nie do specjalistów. Oczywiście, jeżeli ty, mamo, tato, sobie nie radzisz, nie wiesz, jak porozmawiać o tym z dzieckiem, poproś o pomoc. Natomiast nie zwalaj też wielu kwestii na szkołę czy terapeutę, bo to ty jesteś główną osobą odpowiedzialną za to, co będzie dalej z życiem i takim ogólnym funkcjonowaniem twojego dziecka. Tego się trzymajcie. Współpraca i jeszcze raz współpraca i co najważniejsze, nie wstydzę się własnego dziecka. To nie jest ani twoja wina, mamo, ani twoja wina, tato, że dziecko ma inaczej zbudowany układ nerwowy niż wszystkie pozostałe dzieci w waszym na przykład otoczeniu. I tego się trzymajcie. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś na następnych pogaduchach. Bardzo serdecznie wam dziękuję.